Przylecieliśmy po raz kolejny do Bergen. Deski są najgorsze. Szukam tej łodzi wodnej. Jest! Tak, godzinę panem, żeby znaleźć to... Fajnie byłoby tam wejść, nie? Skoro odkroczyliśmy niemiecką łódź podwodną, możemy uciekać. Wszystko No mamy. tak. Przez Norwegów są uważane za kulinarny symbol narodowy – cynamonki. W ostatni dzień jeszcze przed wylotem wybraliśmy się na słodkie śniadanie złożone właśnie z cynamonek w ciastkarni, która specjalizuje się w wypieku tych przysmaków. W Norwegii jest nawet specjalny dzień poświęcony cynamonkom. 4 października piekarnie prześcigają się w ich wypieku. To jest to śniadanie jak na bogato, Już się kleje. Lubię to. Często mają formę ślimaka, ale tak jak w tej ciastkarni, form jest więcej. Są nieodłącznym elementem codziennych przerw kawowych. W Bergen cynamonki znane są jako skillingsboller. Kiedyś w starej walucie norweskiej kosztowały właśnie 1 skillinga i stąd ich nazwa. Cynamonki są symbolem norweskiego stylu życia. Prostego, przytulnego i pełnego smaku. Po pysznym posiłku czas opuścić apartament. Mamy szczęście, przyjechaliśmy, padało, potem było 2 dni słonecznie, potem padało, rano padał grad, a teraz znowu jest słonecznie. Byle do 16, żebyśmy mogli wystartować. Trzeba coś nagrać, nie? Sobota, ostatni dzień naszej wycieczki. Do samolotu mamy jeszcze 3 godziny, więc trzeba gdzieś zbunkrować walizki, plecaki i co? I w miasto trochę zdjęć jeszcze porobić. No coś świeżego, nie? Bo z ostatniego dnia jeszcze nie ma. Już jeden przystanek jedziemy. Idziemy przenieść bagaże. Po drodze robimy jeszcze zakupy. No właśnie, ceny żywności, alkoholu i wizyt w restauracjach mogą zaboleć. Wszak Norwegia jest jednym z najdroższych krajów na świecie. Ceny podstawowych produktów spożywczych, takich jak mleko, chleb czy mięso, są znacznie wyższe niż w Polsce, ale da się znaleźć dobre produkty w promocyjnych cenach. W 3-4 dni spokojnie da się przeżyć. No i woda z kranu jest darmowa i świetnej jakości. Ruszamy na ostatni spacer po Bergen. Ten budynek to centrum mediowe. Tutaj swoją siedzibę mają norweskie media. I tak wygląda, czekaj, gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed siedzibą telewizji. Telewizja NRK. I tak to powinno wyglądać. Stół ping-ponga. Nic nie widzę, to mi się odbija, ale jest. Tam jeszcze masz gazetę z Bergen, tam masz TV biuro. Widać, że... Ogólnie to ten budynek to wszystkie te media w Bergen, które się złożyły na niego i razem po prostu złożyły względowi. Tak, a to jest w ogóle opera. Zdecydowanie ważniejszym i bardziej znanym nie tylko w Norwegii przedstawicielem nowoczesnej architektury jest ten budynek. Naszym oczom ukazuje się Grieghallen, nowoczesna hala koncertowa, nazwana oczywiście na cześć najsłynniejszego Bergeńczyka Edvarda Grieга, którego pomnik stoi przed tą imponującą halą z lat 70. Jego postać wydaje się uważnie obserwować wchodzących do budynku, który stanowi wyraźny kontrast do historycznych zabudowań miasta. W Grieghallen swoją siedzibę ma Bergen National Opera, która jest jednym z najważniejszych ośrodków operowych w Norwegii. Spoglądając na niego i okoliczną mieszankę architektonicznych stylów, łatwo zauważyć, że architektura Bergen jest wyjątkową mieszanką tradycji i nowoczesności. Jeszcze raz, kiedy przyjedziemy, to na tę górę wyjdziemy tam głębiej po prawej, to jest najwyższy szczyt w okolicy. W
każdym miejscu warto dać się porwać temu, co nas zachwyca i zwraca naszą uwagę. W ten sposób można nie tylko poznać architekturę, ale i poznać zwyczaje mieszkańców. W Bergen mieszka wiele osób pochodzących z różnych części świata. Miasto to jest wielokulturowe i otwarte na różnorodność. Obserwując codzienne życie miasta, dotarliśmy do historycznej dzielnicy z drewnianą architekturą. Wąskie uliczki, które dodają uroku i nadają klimat, wciągnęły nas tutaj po raz kolejny. Wspomniałem o tej dzielnicy w pierwszych 2 odcinkach, które oczywiście polecam. Muszę przyznać, że jedną z największych atrakcji jest stara zabudowa Bergen. Te domki mają coś w sobie takiego, że można tymi uliczkami spacerować i wiecznie się im przyglądać, je podziwiać. Polecam odnaleźć te zakątki Bergen w okolicach portu. Nie jest daleko. Może tutaj gdzieś znajdę jakieś tabliczki z nazwami ulic i kilka wrzucę, wtedy możecie sobie w GPS-a gdzieś wrzucić i odnaleźć w ten sposób te fajne, klimatyczne miejsca. O, na przykład mamy taką uliczkę. Następna to co prawda to samo miejsce, ale może Wam się przyda. Tomasz już się wciągnął w klimat. Dziś nowa porcja ciekawostek z dzielnicy Nordnest. Te kolory drewnianych domów, które zachwycają turystów, nie są przypadkowe. Dziś mają walor estetyczny, ale w przeszłości informowały o statusie mieszkańców. Czerwień była symbolem przystępności. Domy w tym kolorze były malowane tańszymi farbami. Były popularne wśród rybaków i mniej zamożnych mieszkańców. Żółte domy wskazywały na nieco lepszą sytuację finansową ich właścicieli. Najdroższe były domy białe. Biel była synonimem elegancji i statusu społecznego. Na takie budynki mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi mieszkańcy miasta. Kolorowe fasady ułatwiały też nawigację w porcie, pomagały marynarzom łatwiej zidentyfikować już z daleka konkretne budynki lub dzielnice. Te barwy, które kiedyś wynikały z praktyczności ekonomii, dziś stanowią urok Bergen. Pomimo różnorodności barw tworzą one spójną całość i prezentują się wyjątkowo ciekawie. Czerwone, białe i żółte domki przy fiordach to jeden z piękniejszych widoków, jakie można podziwiać w tych okolicach. Tak, śliczny jesteś. Połączenie drewnianych desek z charakterystycznym kolorem tworzy niepowtarzalny, wyjątkowo przytulny efekt. W jednym z odcinków mówiłem o Muzeum Starego Miasta Bergen. Tutaj zamieszczam link do tego filmu, odnajdźcie sobie, warto tam pojechać. Wśród takiej zabudowy, którą zgromadzono na ładnych paru metrach kwadratowych, występują także aktorzy wcielający się w mieszkańców Bergen z tamtych czasów, a więc z XVIII-XIX wieku. Można też pobawić się zabawkami, zobaczyć jak wyglądały te budynki wewnątrz. Są apteki, sklepy, szkoła. Bardzo fajne miejsce, polecam je zwiedzić. Sobie pluję w brodę, że nie wziąłem aparatu. Po co przecież? Psa, zrobiłeś psa? W oknie? Tę kolejną wycieczkę po tej niezwykłej dzielnicy zakłóciła pogoda, chociaż przyzwyczajeni do tego pogodowego rollercoastera Norwegowie zdawali się nie zwracać na nią uwagi. Bergen jest przecież jednym z najbardziej deszczowych miast w Europie. Mówiąc żartem, używanie tutaj parasoli to sztuka przetrwania. Silne wiatry sprawiają, że parasole szybko się łamią, więc większość ludzi korzysta z płaszczy przeciwdeszczowych. Zanim zejdziemy do portu, jeszcze ciekawostka dla fanów motoryzacji. Na drogach przeważają tutaj samochody elektryczne. Zobaczcie, tutaj elektryków. Podobno norweski rząd, żeby zachęcić do kupowania samochodów elektrycznych, nie pobiera podatku od ich zakupu i dlatego Norwegowie bardzo chętnie kupują elektryczne auta. Jest tutaj ich całe mnóstwo, no ale to najważniejsze, stanowisk do ładowania tych samochodów też nie brakuje. Ten kraj jest zdecydowanym liderem w liczbie elektryków. W poprzednim roku 9 na 10 sprzedanych samochodów to właśnie elektryki. Hojne ulgi podatkowe to nie wszystko. Kierowcy samochodów elektrycznych mają dostęp do dodatkowych korzyści. Darmowe lub tańsze parkowanie w wielu miejscach, brak opłat za przejazd przez niektóre mosty i tunele, możliwość korzystania z pasów dla autobusów, co skraca czas podróży w korkach. Norwegia ma też jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ładowarek elektrycznych na świecie. Schodzimy teraz do portu. Ostatnia wycieczka vis-a-vis Bryggen. Jeszcze zapuścimy się w jakieś 2-3 uliczki. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy.
Twierdza w Bergen i Sala Hakona po drugiej stronie brzegu za statkami. W końcu dotarliśmy do celu naszej dzisiejszej wycieczki. W poszukiwaniu niemieckiej łodzi podwodnej dotarliśmy do portu. W ogóle taki porządek jest, nie? Tu jest niby port. Można wszędzie wejść. Nikt się do ciebie nie sadzi. Port w Bergen rocznie odwiedza ponad 300 statków wycieczkowych przewożących setki turystów. Znajduje się w pięknej scenerii otoczony przez 7 wzgórz i fiord. To czyni go jednym z najbardziej malowniczych portów na świecie. Jak widzieliście w pierwszym odcinku ze wzgórza Fløyen, rozciąga się wspaniały widok na cały port w Bergen. Jeśli nie, to nic straconego. Link zamieszczam na górze ekranu. Tak już tylko dla zasady i uporu, bo szukam tej łodzi podwodnej. Tyle Słyszę, bo mi gra to. A bo ja do telewizji gadam. Wiesz, a Zobaczysz sobie na YouTube, czy tam gdzieś. gdzieś poszukać niemieckiej łodzi podwodnej? Tak, cały czas szukamy niemieckiej łodzi podwodnej. Nieważne, że deszcz, że grat. Myślę, że Niemcy się tak długo tutaj nie kiszą pod wodą w tym porcie, Znaczy, że gdzieś go To może właśnie już pod wodą są. może są potem, zanurzyli się. No ale tyle przyszliśmy, to jeszcze te 50 metrów się okaże albo za tym budynkiem, Albo pod wodą. albo jest pod. Jest! Masz to, co chciałeś. Mam. Szukajcie, a znajdziecie, tak? Niemiecka łódź podwodna. Ale możemy nagrać jakieś relacje. Tak. Tak, godzinę panem, żeby znaleźć to. Okręty podwodne wywołują ciekawość, bo są zdolne do kontrolowanego pływania pod wodą, prowadzenia w tym środowisku walki oraz innych działań operacyjnych. Tego na co dzień zobaczyć nie można, więc okazji zobaczenia okrętu podwodnego na powierzchni nie mogliśmy przegapić. Intensywny rozwój tej klasy okrętów zapoczątkowano w drugiej połowie XIX wieku. Ich potencjał bojowy został szybko doceniony. Odegrały znaczącą rolę w trakcie I wojny światowej, w której brały udział w składzie flot wszystkich najważniejszych uczestników. Fajnie byłby tam wejść, nie? Dotychczasowe apogeum ich wojennego wykorzystania nastąpiło w trakcie II wojny światowej. Skoro odhaczyliśmy niemiecką łódź podwodną, możemy uciekać. Wszystko mamy. Tak, nie? Chyba było wszystko. Niemiecka Tam łódź wychodzi. podwodna No, to już- jest. Dzisiaj mamy po prostu wszystko. Co 5 minut jest inaczej. Po tych kilku niesamowitych i pełnych wrażeń dniach nie pozostało nam nic innego jak po raz ostatni skorzystać z Bibanen i pojechać na lotnisko. Jeszcze jest miejsce na karcie. Unboxing. Mi zostało miejsce na karcie, ale że mi się korony skończyły. Popatrzę. Świetna okazja, żeby się uwalić na koniec jeszcze. Czymś, to będzie ciepło z tego. Dziękuję za oglądanie filmu aż do tej chwili. Proszę o polubienie kanału i subskrypcję. No i zapraszam na kolejny film z kolejnej wyprawy do Norwegii. Tym razem do Trondheim. Do zobaczenia niebawem.